naszą pracę zaczynamy jeszcze nie od projektowania, tylko bardziej od takiego zaplanowania środowiska pracy, tak? Czyli w ogóle tego miejsca, co ma się w nim dziać. Gdybym miał wymienić tylko jedną rzecz, która zdecydowała o tym, że tyle lat jesteśmy na rynku, to z całą pewnością kluczowa jest taka zdolność do adaptacji. Też takim ważnym przełomem było takie uświadomienie sobie, że to, na czym warto pracować, to są silne strony, tak? Że każdy z nas ma swoje silne strony i warto je rozwijać. Tu jest ten problem właśnie z taką zero-jedynkowością, tak? Że albo praca zdalna, albo praca w biurze, tak? Natomiast dopiero połączenie, właśnie ta hybryda, tak? Bo tak jak samochód hybrydowy, tak? W mieście najlepiej jak on jeździ na prąd, ale jak nam gdzieś musimy wyjechać dalej, no to wtedy możemy się wspomagać tą benzyną, która jest. Zauważyłem, że zasmakowali trochę tego komfortu pracy w domu i nagle, jeżeli mają przyjść i pracować w tym samym miejscu, w którym pracowali, to mówią, że oni nie są w stanie już pracować wydajnie. Część firm jeszcze się zastanawia i myśli, co z tym wszystkim zrobić, a część już jakby wie, że właśnie w tym momencie muszą zainwestować w to biuro, żeby to biuro było wygodniejsze niż ten dom, tak? Żeby to był hotel, w którym łóżko jest tak wygodne, prysznic tak czysty i w ogóle ręczniki tak mięciutkie, że jest po prostu przyjemniej, fajniej jest pojechać na weekend do tego hotelu, bo wtedy się czujemy lepiej, tak? Jak w spa, tak? Jest po prostu fajnie. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Jak to ująć w słowa? Teksty na stronę, slogany reklamowe. Ostoja copywritingu. Kochani, zastanówmy się, na czym polega biznes. Biznes polega na tworzeniu, na twórczości, na ciężkiej pracy i na doskonałości. Jest taka firma, Helikon, która łączy te trzy rzeczy w swojej misji, czyli tworzy biura idealne. A dziś naszym gościem jest jej prezes, pan Wiesław Chodkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Wiesławie, witamy serdecznie w programie. Panie prezesie, dziękujemy, że pan przyszedł i mamy też prezent dla pana z dedykacją, biografię Antoniego Patka, Zegar Mistrza Królów. Super, bardzo dziękuję. Chcieliśmy wyjść od jakiejś takiego małego drobiazgu. Jesteście bardzo precyzyjni, jak sobie na Was patrzymy i stwierdziliśmy, że Patek i te zegarki, jak się okaże, że nawet nie do końca szwajcarskie, bo powstał właściciel pierwszy tak naprawdę jest z Polski, więc to jest niesamowita w ogóle historia. Więc to taki drobiazg dla Pana. Bardzo ciekawe. Chętnie poczytam. Bardzo dziękuję. I możemy zacząć od pierwszego pytania. Tak? Kim pan chciał zostać w młodości i czy te plany się zrealizowały? W ogóle jak byłem dzieckiem, to moim marzeniem było, żeby zostać wynalazcą, tak? Więc to było moje marzenie jako dziecka i zawsze szukałem jakiegoś pomysłu, żeby wynaleźć coś, co jeszcze nie zostało wynalezione, ale żeby to się stało, no to bardzo mnie interesowały w ogóle różne rzeczy, jak powstają różne rzeczy, jak są produkowane, jak są robione. Wtedy jeszcze nie było takich programów, na przykład, nie wiem, jak to jest zrobione, albo nie było kanałów na YouTubie, gdzie można się właściwie dowiedzieć wszystkiego, jak powstają różne przedmioty i mnie to bardzo, bardzo interesowało, bardzo pociągało. Tak się złożyło, że jak, nie wiem, skończyłem 3. chyba klasę, rodzice budowali dom. I w wakacje akurat ekipa murarzy stawiała ściany i robiła cały budynek. No i ja tam chyba na tych rusztowaniach przesiedziałem całe te 2 miesiące, gdzieś tam polubili mnie ci panowie i pokazywali mi, jak to się robi, jak się buduje, jak się używa różnych narzędzi. Gdzieś tam zacząłem sam coś stawiać, później z tego, co im zostało, jakaś zaprawa, czy jakieś cegły, czy inne rzeczy. No i tak mnie wciągnął ten temat w ogóle jakby takiego konstruowania, budowania i tego typu rzeczy, tak?
A później, rok później, jak już budynek był, no to trzeba było go wykończyć, wyposażyć, tak? No i wtedy z kolei na kolejnych wakacjach stolarz robił wszystko w domu, tak? Robił podłogi, szafy, jakieś rzeczy, wszystkie drewniane. No i wtedy ten stolarz już pracował sam, więc ja byłem właściwie takim jego pomocnikiem. No i niesamowicie mnie to wciągnęło, tak? No po prostu nie miałem wcześniej do czynienia z takimi narzędziami, z takimi możliwościami. Fascynowało mnie, jak można coś zrobić, jak można coś skonstruować. No i tak gdzieś ta miłość do drewna, mebli i w ogóle tworzenia wnętrz się narodziła bardzo wcześnie. Czyli faktycznie trochę było tak, że po tych obserwacjach Pana pierwszych stało się to Pana, nie wiem, jakimś dalej hobby albo czymś, co Pan Tak. kontynuował? To znaczy, no to było takie majsterkowanie, w ogóle zamiłowanie do drewna, konstruowania, szukania jakiegoś sposobu, jak coś tam zbudować, zrobić, tak, to było moje takie w ogóle no pasja niesamowita. I gdzieś, ponieważ rodzice prowadzili dosyć duże gospodarstwo, to no było zawsze, jak to w gospodarstwie, dużo różnych rzeczy do zrobienia. My byliśmy dosyć liczną rodziną, bo było nas 7 dzieci i wraz było 2 starszych moich braci, ja byłem trzeci, potem były 4 siostry. No i z braćmi mieliśmy taki podział, tak, specjalizację. Najstarszy był tam od uprawy roślin, hodowli zwierząt. Średni syn był od maszyn, napraw ciągników, kombajnów, wszystkiego, a ja byłem od wszelakich konstrukcji drewnianych, płotów, wieży, dachów i wszystkiego, co tam trzeba było w domu mamie zrobić czy naprawić, to byłem od takich rzeczy. Więc rodzinny skład na firmę budowlaną to już był. Tak. Aczkolwiek no, ojciec nie był bardziej w taką stronę ślusarki, takich rzeczy, niż takich rzeczy stolarskich czy wnętrzarskich. No ale skład świetny. Więc tak ja starałem się to jakoś gdzieś rozwijać tą wiedzę, chociaż nie bardzo miałem się od kogo uczyć, tak, więc na przykład właśnie wtedy taka praca ze stolarzem była dla mnie taką niesamowitą możliwością, czy jak przychodzili jacyś, nie wiem, cieśle, którzy robili dach na jakimś budynku, to było dla mnie no w ogóle fascynujące, jak to powstaje, jak to się robi no i tak gdzieś mnie to zainteresowanie skończyło się na tym, że poszedłem na technologię drewna na SGGW. Wow! No to... I dużo już Pan umiał pewnie, idąc na studia. To nie? znaczy byli koledzy, którzy na przykład, nie wiem, mieli w rodzinie, nie wiem, zakład stolarski, czy gdzieś tam rodzice pracowali w fabryce mebli, no to oni wiedzieli na pewno więcej, ale no ja też wiedziałem sporo, no ale też miałem taką ogromną ciekawość, tak, dla mnie, nie wiem, wizyty w fabryce na przykład i oglądanie, jak pracuje linia produkcyjna, jak powstają poszczególne elementy, no to wtedy było niesamowicie ciekawe i do dziś każdą okazję, kiedy możemy pojechać do producenta, dostawcy mebli, to jest w ogóle dla mnie no coś tak Czyli ciekawego. cały czas że... nie zmieniła się to taka ciekawość, bym powiedział wręcz. Nie. Wow, super. Nie. No i też to pozwoliło, że przez szereg lat już pracując w firmie, no gdzieś na pewno dużo takich pomysłów na nowe linie produktowe, jak coś można zrobić, no a już nie mówiąc o tym, jak weszliśmy teraz bardziej w taką obszar wykończeniówki, no to wiedza na ten temat, jak przymocować, żeby wisiało i nie spadło komuś na głowę i jak będzie dobrze, a jak będzie inaczej, no to po prostu, no to doświadczenie jest naprawdę bezcenne. To rzut oka i Pan wie po prostu. No aż tak może nie jestem takim super specjalistą, ale wiem o co chodzi, tak? Na pewno nikt mi ciemnoty nie wciśnie. No, ale to jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę od dziecka zaczęła się jakaś taka fascynacja poprzez podpatrywanie jakichś specjalistów, czy rzemieślników, bym wręcz powiedział, która skierowała Pana nawet w kierunki szkoły. No i po szkole, można powiedzieć, dalej jest Pan w tej samej branży. Tak, to znaczy no, bardziej te studia oczywiście były ukierunkowane na projektowanie i produkcję mebli, czyli już jakby samych mebli. No natomiast tak się złożyło, że trafiłem do firmy, która się zajmowała bardziej już wyposażaniem wnętrz. Właśnie początkowo szczególnie skupialiśmy się na meblach, natomiast oczywiście projektowanie biur było od samego początku taką naszym bardzo ważnym obszarem. Od tego zwykle zaczynaliśmy, a później te biura wyposażaliśmy, tak. Okej.
No to właśnie może pójdźmy w tym kierunku, bo jesteśmy w momencie, gdzie było dzieciństwo, gdzie było zarażenie jak gdyby tą pasją, która, mam wrażenie, przerodziła się i w szkołę, a następstwem jest firma Helikon Tak. Meble, w której jest Pan prezesem, którą Pan reprezentuje od prawie 30 lat, można powiedzieć. No, tak. Znaczy, pracuję 28 lat, a gdzieś tam jakieś kierownicze stanowisko zostało mi powierzone bardzo, bardzo szybko, tak? No, gdzieś zawsze się angażowałem w tą pracę, zawsze szukałem jakichś usprawnień organizacyjnych, zawsze gdzieś myślałem, że coś można, miałem jakieś pomysły, gdzieś właściciel firmy to dostrzegł, zauważył ten potencjał i gdzieś na pewno na wyrost powierzył mi taką odpowiedzialność, do której nie byłem na pewno gotowy wtedy, ale jak to mówią, awansujemy do poziomu naszej niekompetencji, tak, więc to była w moim przypadku, tak, zostałem zastępcą prezesa gdzieś tam już chyba po 2,5 roku pracy, także gdzieś dostałem na przykład, nie wiem, zarządzanie zapasami na poziomie 1 200 000 zł, tak, na ówczesne czasy, to nie wiem, teraz by to pewnie było w przeliczeniu grubo pewnie ze 2 razy tyle, tak, i gdzieś tym gospodarowałem, potem czasami jeszcze po 10 latach gdzieś się znajdowały nietrafione zapasy, tak, ale jakoś sobie z tym radziłem. A czy taka praca stricte już na kierowniczym stanowisku i oczywiście zarządu, czy w jakiś sposób zabiera przyjemność albo chęć tego, co Pan pokochał, mam takie też wrażenie, od samego początku, gdzieś tam od dzieciństwa, czy ma Pan na to czas, żeby się realizować? Czy jest To znaczy, ja jestem takim bardziej twórcą, tak? Mnie interesuje, mnie fascynuje jakby szukanie rozwiązań, sposobów, narzędzi, organizowania czegoś, planowanie, jak coś będziemy robić, gdzieś wizualizowanie. Taki mam charakter, tak? Że ja sobie dosyć długo myślę, w głowie mi powstaje jakiś plan, zastanawiam się, jak go będę realizował, jak go będziemy realizowali wspólnie, i gdzieś to pomaga po prostu organizować pracę i powiem, że znaczy gdzieś, ja nie miałem przygotowania menedżerskiego, tak, kiedy zaczynałem pracę. Zaczynałem jako handlowiec, tak, ja pracowałem z klientami przez kilka pierwszych lat, i właściwie do dzisiaj, tak, pracuję z klientami, bo w każdej firmie klienci są najważniejsi, tak, więc gdzieś ten kontakt z klientem mam. Natomiast ta praca menedżerska, właśnie czy ona nie zabiera przyjemności, tak, często się o tym mówi, że te takie, nie wiem, filmowe przykłady lekarzy, którzy zostają dyrektorami szpitala, tak, czy ordynatorami, nagle się okazuje, że nie mogą wykonywać operacji, tylko muszą przekładać papierki, tak, więc dla mnie to przekładanie papierków to jest robienie planów, tak? To są obliczenia, to są kalkulacje, to jest sprawdzanie różnych pomysłów, różnych hipotez i to jest tworzenie, tak? Tak jak tworzenie mebla, czy tworzenie projektu, czy tworzenie różnych przedmiotów, tak dla mnie to jest tworzenie. Taka praca strategiczna. Tak. Znaczy, to jest bardzo ciekawe i świetne, co Pan powiedział, bo to też pokazuje, że w dużych firmach jak i Wasza można dochodzić do takiego etapu od stanowiska handlowca. Dla niektórych może się wydawać handlowiec, ale właśnie to, co Pan pokazuje, to o czym Pan mówi, jest niesamowite, że pomimo kierowniczego stanowiska, będąc prezesem, ma Pan kontakt z tymi klientami i z drugiej strony uważam, że największą chyba nawet wartością dodaną jest sam fakt, że Pan jest od samego początku w różnej hierarchii, polach, że tak powiem, na różnych polach tej firmy. To jest, uważam, ma Pan inne spojrzenie zupełnie wtedy, na uważam. pewno, tak. Jest to pełniejsze. To na pewno. Nawet co więcej, tak, potrafię wykonać pracę, którą wykonują na przykład montażyści, tak, bo okej, ja nie wiem, nie dalej jak 2 tygodnie temu robiłem komodę do domu, chociaż mógłbym ją przecież zamówić, tak, ale to mi sprawia taką przyjemność, że po prostu chciałem zrobić to sam i nawet jak w takim dowcipie, tak, żona bardzo długo czekała na tą komodę, że jak mężczyzna obiecuje, że coś zrobi, to nie trzeba mu co pół roku przypominać, tak, to mniej więcej tak 10 lat mi przypominała co pół roku, i w końcu się doczekała. Cierpliwość to
opłaca w biznesie. w życiu. Ale okej, zmęczyłem się tym, tak, miałem całą sobotę zajętą, ale powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony i jakby cały czas wiem, jak to działa, także to jest, no też jest, szczególnie w takiej branży, kiedy wchodzi się w taki obszar wykańczania wnętrz, robienia takich rzeczy, które no, muszą być bezpieczne, muszą być wykonane na czas, muszą być zrobione ładnie, estetycznie, trwale, no to trzeba trochę się orientować, co można zrobić, a czego nie można zrobić, jak można coś zrobić łatwiej, szybciej, I prościej. wtedy ta wiedza, praktyka wchodzi do gry. Znaczy ja też mam akurat chyba podobnie jak Pan. Ja psychicznie odpoczywam pracując fizycznie. Tak. I często moja żona z kolei też się ze mnie śmieje i mówi, słuchaj, a może byś chwilę odpoczął, po co tam idziesz coś robić? Ja też lubię pomajsterkować Tak. i nie ukrywam, że z jednej strony jest człowiek w jakiś sposób tam zmęczony, ale jest zadowolony, bo faktycznie może się odciąć od wszystkich myśli dookoła, jest skupiony na tej konkretnej czynności, kończy ją i to jest dla mnie I satysfakcja. przy tym montażu można zobaczyć, które produkty były dobrze wymyślone, a Tak. które nie do końca. Tak, Więc... tak. I tutaj właśnie ta satysfakcja a propos tego, że no możemy zobaczyć owoce swojej pracy, tak, to no powiedzmy sobie szczerze, w pracy prezesa owoce swojej pracy widzi się czasami po miesiącach, czasami wręcz po latach, tak, więc no taka możliwość zrobienia sobie mebla, który zaczęło się w sobotę rano, a po południu już stał, no to rzeczywiście jest niesamowita frajda, tak, dlatego też no, różne moje zainteresowania, takie zupełnie hobby, tak, no, też kręcą się wokół tworzenia, tak, na przykład gotowanie to jest coś, co no okej, można w ciągu godziny zrobić coś, co daje naprawdę ogromną satysfakcję, przyjemność rodzinie czy gościom, tak, że to jest smaczne, ciekawe, tak, I można spokojnie łączyć różne nowe składniki. tak, tutaj naprawdę jest bardzo szerokie pole do popisu. Firma Helikon podejmuje się trudnego, ambitnego zadania tworzenia biur idealnych. I co to znaczy? Tworzenie idealnego biura w ogóle. No więc idealne biuro to biuro uszyte na miarę, tak? Jakby tutaj porównać sobie naszą branżę, załóżmy do branży odzieżowej, to my jesteśmy takim krawcem, który szyje garnitur na miarę, tak? Na konkretną okazję, dla konkretnej osoby, na konkretną sylwetkę, czyli to biuro jest rzeczywiście dopasowane, ma leżeć jak ulał, tak? I ludzie mają się tam czuć w zależności od tego właśnie co robią, po co do tego biura przychodzą, no mają się czuć tam tak jak w dobrze skrojonym garniturze, tak? Więc to jest biuro idealne w naszym przekonaniu. I to wcale nie chodzi o to, że to biuro ma być jakieś, nie wiem, bardzo ładne, czy bardzo krzykliwe, czy wyróżniające się. Oczywiście my chcemy, żeby ono było jakby pokazywało ducha firmy, tak, żeby rzeczywiście miało taki unikalny charakter, tak, żeby to nie było powtarzalne, sztampowe, modne, tak, szare, białe, czy kontrastowe, czy loftowe, czy jakiś styl, który po prostu zobaczymy w każdym magazynie i jeżeli przez pomyłkę wysiądziemy na złym piętrze w biurowcu, trafimy na piętro, to nie rozpoznamy, czy jesteśmy w naszym biurze, czy w innym, tak. Chodzi o to, że chcemy, żeby te biura rzeczywiście były unikalne, ale to, co jest ważniejsze, to jest ta sfera, ten obszar, który dotyczy funkcjonalności biura, tak? Bo bardzo często klienci, w ogóle większość ludzi myśli, że to chodzi o ten wystrój tak naprawdę, tak? Jeżeli się spotykamy z klientami, to oni od razu mówią o swoich pomysłach, że to ma być jasno, lekko, zielono i tak dalej, tak? I mówią bardziej o wystroju. Natomiast o wiele ważniejsza jest ta część funkcjonalna, tak? I my właściwie no, musimy często tych klientów trochę przystopować i zacząć od początku i zapytać, a w ogóle po co Wam biuro, tak? A kto w tym biurze pracuje, a co robi, a jak teraz w modelu hybrydowym pracujecie w ogóle, jak korzystacie z tego biura, kto z tego biura korzysta i no, prowadzimy no, bardzo głęboki wywiad i wręcz naszą pracę zaczynamy jeszcze nie od projektowania, tylko bardziej od takiego zaplanowania środowiska pracy, tak? Czyli w ogóle tego miejsca, co ma się w nim dziać, to ma być miejsce dla procesów i można by powiedzieć, no to jest analogicznie, jak nie wiem, w fabryce jest linia produkcyjna i ona może być wydajna lub mniej wydajna, bardziej lub mniej bezpieczna, może powodować, że ludzie będą na niej pracowali lepiej lub gorzej. Tak my po prostu też traktujemy to biuro i trzeba na nie popatrzeć tak od takiej strony,
jak ci ludzie z tego biura korzystają, tak? Co to biuro ma tej firmie robić, tak? W cudzysłowie, czy ono jest dla gości, dla klientów, dla interesantów, a może dla, nie wiem, głównie dla pracowników, tak? Bo w tym momencie zdecydowanie biuro jest takim ważnym elementem employer brandingu i takiego przywiązywania czy zachęcania pracowników do pracy w firmie. I czasami klienci zaczynają od kolorystyki, a wtedy Państwo hamują nastroje, Tak. mówią o funkcjonalności. Tak, wtedy o funkcjonalności i też bardzo często, jeżeli chodzi w ogóle o projektowanie biur, tak, klienci sobie wyobrażają, że jeżeli my spotykają się z naszym projektantem, który ma zaprojektować im biuro, no często proszą, żebyśmy, nie wiem, zrobili jakieś 3 propozycje, oni sobie coś wybiorą i jak im się spodoba i wtedy no, pójdziemy do końca, to doprojektujemy i tak zrealizujemy to biuro. No i to trochę wtedy przypomina taką sytuację, kiedy wchodzimy do jakiegoś, nie wiem, sklepu, gdzie wiszą różne garnitury i my sobie po prostu je mierzymy, tak? No i to jest z jednej strony wygodne i dobre, tak? No bo trudno czasami przewidzieć ten efekt, jeżeli my szyjemy ten garnitur. Natomiast jeżeli jesteśmy w rękach dobrego krawca, no to raczej powinniśmy być spokojni o to, że efekt powinien być dobry i właśnie my nie chcemy robić biur w ten sposób, że dajemy klientowi do wyboru jakieś, nie wiem, 3 rodzaje wystroju, on ma sobie wybrać i my mu tak to urządzimy z jakiegoś po prostu katalogu gotowca czy czegoś, tak. Więc tutaj no to często musimy jakby wręcz się, brzydko mówiąc, zbuntować i powiedzieć, że my nie będziemy tak robić, bo często jest tak, że nie wiem, ktoś kluczowy w organizacji nie bardzo chce się w to angażować, nie bardzo ma czas i nie wiem, załóżmy prezes firmy klienta, tak, mówi, że on nie ma czasu się z nami spotkać, żebyśmy przygotowali jakieś 3 aranżacje jego gabinetu, czy na przykład strefy zarządu i on sobie tam obejrzy i potem nam powie, które mu się podoba. No i oczywiście wtedy 10 razy poprawiamy i ciągle nie jest takie, tak? Natomiast jeżeli mamy możliwość się z nim spotkać od samego początku, no to wygląda zupełnie inaczej, tak? I tutaj też architekci, tak, to są osoby, które no to są artyści często, tak? To są ludzie, twórcy, którzy mają taką potrzebę wyrażenia siebie, tak? Więc oni wręcz jakby czekają na takie pytanie klienta, to może nam coś zaproponujecie, tak? I oni aż wtedy Ożywiają się. tak, bardzo chętnie wyciągają portfolio swoich realizacji, pokazują, co oni mogą fajnego zrobić, co fajnego wymyślili, tak? No my pracujemy inaczej, tak? I też nasi architekci pracują trochę inaczej z klientami. Nie zaczynają nic proponować, dopóki dokładnie nie dowiemy się tak naprawdę, czego potrzebuje klient, tak? I tutaj w naszym całym tym procesie pracy z klientem jest bardzo dużo warsztatów, tak? To jest naprawdę taki, jeżeli dobrze przewarsztatujemy pewne rzeczy, to wtedy ten projekt jest trafiony. Co więcej, no warsztaty pozwalają zaangażować również użytkowników, tak? A to jest super ważne, tak? Bo co ja jako prezes mogę wiedzieć o potrzebach moich pracowników i jak oni konkretnie wykonują na co dzień swoją pracę. Im większa organizacja, im większa firma, tym bardziej Dystans rośnie. Tak, ten dystans rośnie. Ale z moich obserwacji znamy się krótko, ma Pan niesamowity instynkt i już mi się to podobało, kiedy Pan przyszedł i już to tak wcześniej o tym trochę rozmawialiśmy, że każdy z przedsiębiorców, który przychodzi ze swojej branży, to wchodzi i Pan zajmując się właśnie wnętrzami, wyposażaniem indywidualnie gdzieś tam tych biur, już widziałem, głowa latała, już było to coś, czego człowiek nie jest w stanie po prostu zatrzymać. Ma się to we krwi albo się Tak tego nie zwane ma. zboczenie zawodowe. Ale super, tak. to jest super, to jest genialne, bo jak się patrzy na to z boku, to wszystko jest prawdziwe, o czym Pan mówi. I nie wiem, ale mam takie wrażenie, że dzięki temu, że się spotykamy i poznajemy, kto wie, no może będziemy mieli lepsze studio, tak? Więc nigdy nic nie wiadomo. No pieśń przyszłości, fajnie zaczynamy znajomość. Super. Chciałbym, żebyśmy poszli trochę, o wykształceniu mówiliśmy, więc chciałbym to, myślę, pominąć, ale chciałbym pójść w kierunku takiego typowego dnia pracy prezesa w firmie Helikon. Jak ona wygląda, co należy do Pana obowiązków, żebyśmy mogli poznać to od strony kuchni takiej Pana spojrzenia.
Więc nasza firma, chociaż no w branży jest jedną z większych firm, to mimo wszystko jest to firma, która na co dzień zatrudnia 20 kilka osób, tak? Więc no też nie mamy aż takiej specjalizacji, żebyśmy mieli ludzi od wszystkiego, tak? Jakieś piony i tak dalej, więc no wbrew pozorom dużo rzeczy gdzieś tam potem opiera się o prezesa takich zupełnie banalnych, administracyjnych, zupełnie technicznych, tak? Więc to pochłania sporo czasu, tak, na pewno. Natomiast no, to jest trudne pytanie, tak, to są bardzo różne to nie jest tak, że ja 20 tam, nie wiem, 5 rok codziennie powtarzam ten dzień w ten sam sposób, tak, bo to by było straszne i rzeczywiście można by sobie było wyobrazić, że jeżeli ktoś wykonuje jakąś taką pracę bardziej, nie wiem, na produkcji czy gdzieś, no są ludzie, którzy na przykład całe życie, nie wiem, wszywają kołnierzy koszuli i przekazują to dalej, tak, i robią to doskonale, szybko i ta praca im cały czas sprawia przyjemność, natomiast no tutaj ta praca jest bardzo zmienna. różnorodna, bardzo zmienna, tak, no wiadomo, głównie są to spotkania, głównie wewnętrzne, tak, spotkania ze współpracownikami, gdzie tych spotkań jest naprawdę dużo, ale no też ja akurat bardzo dużo pracuję z bazami danych, z analizą taką i właśnie kosztów, przychodów. No jestem takim trochę typem analityka, gdzieś w ogóle bazy danych, taka analityka, tak, to jest coś, co daje naprawdę dużo wiedzy. No i drogowskazów wydaje mi się przede tak, wszystkim w biznesie, bo po to jest tak, nam ta Co robić, analityka. a czego robić mniej. Tak, znaczy oczywiście mówi się o czymś takim jak intuicja w biznesie, jak nie wiem, jakiś tam szósty zmysł czy coś w tym stylu. No ja jestem z tych bardziej racjonalnych i twardo stąpających po ziemi i oczywiście no, staram się te decyzje raczej na czymś opierać, tak? I nawet jeżeli nie mam danych z przeszłości, to jeżeli planuję coś zupełnie nowego, no to gdzieś znowu mocno jakąś literaturę się opieram o innych wskazówki, także tutaj na pewno staram się dużo no, zbierać informacji tak naprawdę i przetwarzać je gdzieś w głowie, tak żeby coś z tego wygenerować. Efekt znamy, bo firma istnieje na rynku już 30 lat. No i jest też taka unikalna pod tym kątem, że bardzo ma wielu pracowników z długim stażem pracy, rzędu 15, 20 i więcej lat. I proszę powiedzieć, jak to się robi? No jak to się robi, tak? No jeżeli chodzi o to właśnie dlaczego, to w sumie na dwa pytania, tak? Mógłbym tutaj opowiedzieć o w ogóle historii firmy, jak nam się to udało, że tak długo firma istnieje. No i drugie dotyczące tego stażu pracy, więc jeżeli chodzi o 30 lat historii firmy, tak? No to powiem szczerze, że dopiero przy okazji tego 30-lecia, to no, przy różnych publikacjach było bardzo dużo gratulacji, że nie wiem, jak Wam się to udało, 30 lat. No, dla nas to było takie zupełnie normalne w naszej branży, fabryki szczególnie, na przykład producenci mebli. Oni, no to bardzo dużo firm z początku lat 90. do dziś funkcjonuje, z wieloma z nich do dziś pracujemy, tak? Natomiast jak ktoś napisał, że tam zaledwie jakieś ułamki procenta przeżywają, tam w ogóle, nie wiem, w ogóle połowa firm chyba przeżywa dłużej niż 2 lata, tak? A 10, a tam 30 to w ogóle jakieś promile, tak? No więc mówię, no nie, to chyba niemożliwe, tak? No i zacząłem sobie przypominać, nie wiem, firmy konkurencyjne z 95 roku. No i jak sobie zacząłem tak przypominać te większe firmy, które wtedy z nami konkurowały, no to tak de facto trudno mi było sobie przypomnieć chociaż jedną, która do dziś funkcjonuje i istnieje na taką skalę jak wtedy, tak? Czyli taką porównywalną do naszej. No i tak się zastanawiałem, z czego to wynika, tak? Gdzie jest to źródło sukcesu, tak? Bo no, pewnie mieliśmy szczęście, tak? No ale mieliśmy szczęście, bo nie wiem, mieliśmy dobrych pracowników, dobrych ludzi, tak? Mieliśmy szczęście, bo nie wiem, nie mieliśmy jakiegoś pecha, nie wiem, nie mieliśmy jakiegoś klienta, który, nie wiem, splajtował, nie zapłacił, czy jakichś takich sytuacji, które czasami wykładają bardzo dobre firmy, no ale nie wiem, robią dużo inwestycji, a potem inwestor gdzieś upadł, no i nagle firma pada, bo po prostu staje się niewypłacalna. No myśmy na szczęście nie mieli takiej sytuacji, ale jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym, tak? No i teraz Absolutnie. pytanie, w czym jesteśmy lepsi, tak? I teraz
Gdybym miał wymienić tylko jedną rzecz, która zdecydowała o tym, że tyle lat jesteśmy na rynku, to z całą pewnością kluczowa jest taka zdolność do adaptacji, tak? Do ciągłej zmiany, dostosowywania się do sytuacji. Przeżyliśmy kilka poważnych kryzysów, tak? Takich kryzysów. Chwilę temu COVID. Tak, w 2001 był pierwszy taki kryzys, no w ogóle też w całym kraju, tak, ale branżę bardzo dotknął, a branża jest wrażliwa na kryzysy gospodarcze. Potem kolejny w naszej branży to też tak ten nie 2008, ale bardziej 2009-2010, tak, i to był bardzo duży kryzys. No i teraz ten 2020 i właściwie do dziś no mamy taką sytuację, gdzie te biura, no powiedzmy trochę sytuacja się zmieniła, więc taka umiejętność dostosowywania się do sytuacji, kiedy jest kryzys, ale kiedy też jest trochę lepsza sytuacja, ciągłe adaptowanie się do tego, tak? I tutaj z tym w ogóle zarządzanie zmianą uważam, że to jest w sensie pracy prezesa i w ogóle zarządzania firmą jedna z trudniejszych rzeczy, która no no jakoś nam jednak wychodzi, tak? Bo często jest tak, że tutaj może oceniamy coś zbyt krytycznie, tak? Natomiast no, z punktu widzenia perspektywy właśnie tych 30 lat, no to jednak nam to się udaje realizować. No a ta podatność na zmiany, opór właściwie przeciwko zmianie, no jest w nas wszystkich, tak? To taka jest prawda, że statystycznie ponad 60% takiej populacji to są ludzie bardzo niechętni zmianom, tak, że nawet jak są tam według Eriksona te kolory czerwony, żółty, zielony, niebieski, to tych zielonych, tych stałych jest najwięcej, tak, statystycznie, czyli ludzi, którzy no, się dobrze czują, jak się za dużo nie zmienia, tak, oni są pewni, na nich można budować, są jak skały, tak, natomiast oni po prostu nie lubią, kiedy się tutaj za dużo nowych rzeczy dzieje i kiedy trzeba przestawić się na coś zupełnie nowego. No i też nawet radzi się menedżerom, żeby unikali słowa zmiana, tak? To słowo się często zamienia na nie wiem, słowo tak wyłagadza, tak? Innowacja, usprawnienie, tak? Jak jest bardzo grubo, to jest restrukturyzacja, tak? No to już grubo. Tak. Natomiast tak naprawdę tutaj ta zmiana no, jest czymś, co, no, tak jak to mówią, jedyna pewna i stała rzecz to zmiana, tak? Ciągła zmiana, więc no to nam się, to na pewno nie z dużym wysiłkiem, ale na pewno jakoś potrafimy się dostosowywać. Znaczy, to jest bardzo cenna rada dla przedsiębiorców, ale uważam też dla osób, które pracują w firmie, gdzieś na etacie, nie każdy musi być przedsiębiorcą. Uważam, że to jest bardzo cenna uwaga, dostosowywać się do tych zmian, które panują i nie przyzwyczajać się do momentu, w którym jesteśmy, bo to, że coś się zmieni, to jest pewne, to możemy sobie powiedzieć. I z jaką branżą byśmy nie rozmawiali, to sukcesy osiągają faktycznie ci, którzy potrafią się najszybciej przystosować, zaadoptować i działać. Nie patrzą, odcinają, idą. Oczywiście jest to przemyślane, jest to analityczne, wszystko to, co Pan wspomina i to jest bardzo cenna uwaga, ale myślę, że ta analityka, liczenie i stąpanie twardo po ziemi, oczywiście nosa na pewno trzeba mieć i z pewnością go Pan ma, bo 30 lat firmy by nie było. To sobie trzeba jasno powiedzieć, więc tutaj olbrzymie gratulacje, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. I jeszcze o stażu. No właśnie, ważną rzeczą też jest bardzo znowu statystycznie i większość ludzi jest niezadowolonych ze swojej pracy, tak? Znaczy niezadowolonych, może nie tyle niezadowolonych, co w jakiś sposób mało zaangażowanych, mało identyfikujących się z tym swoim miejscem pracy i często są to no, jakby zupełnie dwa różne źródła tego niezadowolenia. Albo jest to
sama praca, materia, zawód, który wykonują, tak? Albo jest to miejsce pracy, tak? W sensie otoczenia, klimatu, współpracowników, przełożonych, kultury organizacyjnej, więc no tutaj na pewno jedno i drugie jest ważne. I wydaje mi się, że kluczową rzeczą jest, znaczy to co u nas decyduje o tym, że ludzie tak długo pracują, tak? Bo mamy wielu pracowników, którzy pracują powyżej 20 lat, tak? Mamy kilka osób, które mają staż powyżej 15 lat, kilka tam koło 10 i dosłownie no, kilka osób, które mają krótszy staż. I też dodam, że kiedyś tak to trochę wyglądało inaczej, na pewno ta rotacja była większa i myślę, że kluczową rzeczą jest to, że właśnie te osoby odnalazły swoje miejsce w sensie i pracy, którą wykonują i jakby takiej kultury organizacyjnej, tej atmosfery, którą mamy w tej firmie, tego podejścia do klienta, wartości, które wyznajemy, tak, że tutaj te osoby no jakby do tego pasują, tak, im to pasuje, nam oni pasują i po prostu wszyscy czują, że to jest to miejsce. Że to gra po prostu, dopasowane Tak. też miejsce do predyspozycji. Tak. Okay. Tutaj dodam, że od powiedzmy kilkunastu lat, czy no powiedzmy, że gdzieś tam od jakichś 10 lat naprawdę przykładamy o wiele większą wagę do rekrutacji, później do całego obszaru HR-owego, tak? Czyli wolicie dłużej się szukać. wybierać wzajemnie? Tak. Wcześniej myśleliśmy, że jeżeli ktoś robi dobre wyniki, no to a nie pasuje do kultury organizacyjnej, nie wiem, psuje atmosferę, albo wiemy, że tu jest tylko na chwilę, no ale teraz zarabia dla nas, no to kurczę, no świetny człowiek, tak? No tylko, że potem to zwykle gdzieś tam wychodziło bokiem. W długim tak? terminie. No Tak, więc no tutaj myślę, że mamy naprawdę świetny zespół w tym momencie, naprawdę mamy super ludzi i to ja mogę na nich naprawdę polegać i to jest fantastyczna rzecz. To jest kolejna cenna uwaga, tak? Czyli nawet kiedy wybieramy sobie zespół, to wybierajmy go dłużej, Tak. solidniej, poświęcajmy na to więcej czasu, bo to przynosi, no, jak słyszymy, wymierne efekty. Tak? I myślę, że oni po prostu lubią tą pracę, oni wprost mówią, tak, że oni kochają tą pracę, że nie bardzo sobie wyobrażają, że mogliby robić coś innego, tak, a z drugiej strony, no, jeżeli chodzi właśnie o już samo środowisko pracy, tak, no to tutaj staramy się, na pewno zapewniamy dobre biuro, tak, i komfortowe warunki, wbrew zasadzie, że szef bez butów chodzi, to naprawdę mam w tym momencie biuro na wysokim poziomie. Byłem w showroomie, robi wrażenie. A, to właśnie nie byłem, to koniecznie muszę odwiedzić w takim razie. Zapraszam to koniecznie serdecznie. wpraszam się na kawę, absolutnie. To... Tak, natomiast no, no, pewnie to jest też moja takie przekonanie czy cecha gdzieś, gdzie ta atmosfera, no przykładam do niej bardzo dużą wagę, tak, no często wiecie, jak no, w grę wchodzą pieniądze, biznes, no to powiedzmy atmosfera może iść na drugi plan, tak, pierwsze są pieniądze. No u nas jakoś gdzieś udaje nam się to tak znaleźć, ten złoty środek, żeby to było gdzieś te relacje. Czyli relacje, a pieniądze przy okazji. Tak, to znaczy no, pewnie trzeba dbać o jedno i o drugie, bo w ogóle tak można by powiedzieć, jeżeli miałbym powiedzieć o trzech takich celach strategicznych, które trzeba naprawdę, żeby firma odniosła sukces w takim długofalowym sensie, to trzy ponadczasowe cele strategiczne, jakie sobie stawiamy. To pierwsze to jest generować zysk, tak? To jest najważniejsze, firma musi zarabiać, bo jeżeli niezależnie od sytuacji, szczególnie jak jest kryzys, firma musi zarabiać, bo złe wyniki finansowe to jest proszenie się o kłopoty, tak? Drugi ważny cel strategiczny to jest zapewnienie ludziom bezpiecznego i satysfakcjonującego miejsca pracy, tak? To jest bardzo ważny cel, bo ten pierwszy bez tego drugiego jest niemożliwy, ale ten drugi bez tego pierwszego też jest niemożliwy, tak? Jest trzeci cel, to jest zaspokojenie potrzeb klientów, tak? To jest trzeci cel. No i ostatni, ale nie najmniej istotny, tylko wręcz chyba najistotniejszy. Tak naprawdę, no jeżeli mamy zadowolonych klientów, to mamy wyniki i mamy możliwość zapewnienia właśnie tego satysfakcjonującego i bezpiecznego miejsca pracy dla pracowników, więc no, gdzieś tutaj staramy się te trzy rzeczy jakoś łączyć i wszystkie te trzy cele są równie ważne i tak staramy się to prowadzić. No, mamy też pytanie o trendy w ogóle wnętrzarskie. Czy minimalizm, tak jak Wojtek jest zwolennikiem minimalizmu, ja w dużej mierze też.
czy to w dalszym ciągu rządzi, czy to jest tylko nasza projekcja? Tak, Rzeczywistość jest inna. Tak, to w dalszym ciągu rządzi, aczkolwiek no, to tutaj powiem tak, ja oczywiście mógłbym teraz grać tutaj, nie wiem, projektanta wnętrz i tak dalej, bo taką firmę prowadzę, natomiast nie ukrywam, że wyznaję taką zasadę specjalizacji, tak? I to tak jak z dzieciństwa wyniosłem tą specjalizację z domu, tak tą specjalizację gdzieś też w firmie staramy się mieć i ja naprawdę bardzo polegam na naszym zespole projektowym, tak? Że to oni tak naprawdę nadają trendy i oni wiedzą co i jak. Ja oczywiście się w tym orientuję, ale na pewno nie jestem tutaj osobą, która mogłaby w tym zakresie gdzieś mówić naprawdę o takich już rzeczywistych trendach. Okej, ale też w takim razie dopytam w tym pytaniu, bo jest trochę tak, że ta branża właśnie biurowa się zmieniła, czyli dzisiaj duża część dużych korporacji zmniejsza tą przestrzeń. No więc praca dla Was w jakimś sensie się skurczyła albo się zmieniła. Tak. Więc co się zmieniło Tak, dla no Was? Jak się dostosowaliście? I tutaj mogę powiedzieć, że tak jak te 30 lat wykorzystywaliśmy różne sytuacje, no, bardziej takiej hossy, wiadomo, to łatwiej wykorzystać, natomiast no, w sytuacjach kryzysowych no, zwykle kojarzy nam się, że gdzieś tam firmy muszą się jakoś tam kurczyć, tak? Postaraliśmy się tutaj trochę uciec do przodu, tak? czyli jakoś pójść dalej i wykorzystać tą sytuację. No, sytuacja zmieniła się diametralnie, tak? Bo coraz mniej firm kupowało nowe wyposażenie, wyposażało zupełnie nowe biura od początku, a wręcz przeciwnie, no, część biur do dziś stoi pustych, no, a część biur się reorganizuje, zmniejsza, zmienia zupełnie cel i przeznaczenie, tak? Bo tutaj no, o tym to już mógłbym mówić godzinami, tak? Nie wiem, czy nie zanudzę Was, tak? Natomiast no, tutaj sytuacja wygląda tak, że biuro w tym momencie to już nie jest takie typowe miejsce pracy indywidualnej, tak? Przygotowując biuro, bardzo dokładnie analizujemy, co ludzie w tym biurze robią, tak? I biuro to jest miejsce do takiej pracy indywidualnej, czyli tej pracy, którą wykonujemy sami z komputerem, z telefonem, ale też jest to miejsce spotkań, tak? I o ile wcześniej powiedzmy, że na różnych stanowiskach były różne proporcje tych spotkań do tej pracy indywidualnej, tak w tym momencie w ogromnej mierze praca indywidualna no, przeniosła się do home office, tak? Ludzie po prostu tam często wykonują tą pracę szybciej, sprawniej i lepiej, tak? Natomiast wiadomo, że komunikacja i praca zespołowa, no to jest Czasami miejsce... też dokładność pracy może kuleć. Może, tak. I tutaj no, jest wiele negatywnych skutków, tak? Tej pracy zdalnej, tak? Są kwestie związane z na przykład, nie wiem, z wdrażaniem nowych pracowników, czy w ogóle z komunikacją, z takimi przepływem informacji, z podejmowaniem decyzji, tak? To są takie rzeczy, które kuleją, tak? Natomiast no, na pewno kuleje taka wspólnota firmy, tak? No, bardzo trudno budować kulturę organizacyjną, no a już nie mówiąc o tym, że jeżeli rekrutujemy ludzi zdalnie, oni przychodzą do firmy na godzinę, żeby podpisać dokumenty i potem pracują tylko zdalnie, tak? No więc to jest naprawdę... Gdzie ta relacja? Ta więź jest też Tak, w ogóle... Tak, No, to jest szczątkowa. bardzo trudne i naprawdę Niezłe wyzwanie, firmy zmagają się z ogromnym problemem. No, my staramy się tak dostosować biuro, żeby ono przede wszystkim wspierało te wszystkie procesy, które no, nadal muszą albo powinny, albo najlepiej odbywają się w biurze, ale też staramy się tworzyć takie biura, pracując z klientami, wypracowując takie rozwiązanie, żeby te biura zachęcały do przychodzenia, tak, że teraz zmieniła się sytuacja o tyle, że myśmy zasmakowali komfortu pracy w domu, tak? To jest poczucie, oczywiście jeżeli dzieci są w szkole, tak, a nie w domu, tak? Natomiast jeżeli mamy taki komfort bycia na przykład samemu albo, nie wiem, 2 osoby w mieszkaniu, w którym jest, nie wiem, 2 czy 3 pokoje, tak? Mamy absolutnie dużo wyższy komfort pracy indywidualnej, tak? Mamy dużo wyższe poczucie prywatności, możemy, nie wiem, lepiej wykonywać trudne telefony, możemy myśleć, możemy prace takie operacyjne, które wymagają
wymagają koncentracji, no, nikt nas nie rozprasza, nie przeszkadza. Naprawdę możemy to wykonywać o wiele sprawniej, tak? W związku z czym warto no, tak wykorzystać ten model pracy hybrydowej, bo tu jest ten problem właśnie z taką zero-jedynkowością, tak? Że albo praca zdalna, albo praca w biurze, tak? Natomiast dopiero połączenie, właśnie ta hybryda, tak? Bo tak jak samochód hybrydowy, tak? W mieście najlepiej jak on jeździ na prąd, ale jak nam gdzieś musimy wyjechać dalej, no to wtedy możemy się wspomagać tą benzyną, Silnikiem, która tak. jest w baku, tak? I mamy większy zasięg. I wykorzystanie zalet jednego i drugiego rozwiązania, no jest to dopiero ta korzyść, tylko problem polega na tym, że często firmy czy pracownicy akurat no, źle z tego korzystają, tak? Spotkania są online, tak? Spotkania są na Teamsach czy na Zoomie, tak? No a praca indywidualna się ściąga ludzi do biura, a ludzie zauważyłem, że zasmakowali trochę tego komfortu pracy w domu i nagle, jeżeli mają przyjść i pracować w tym samym miejscu, w którym pracowali, to mówią, że oni nie są w stanie już pracować wydajnie, tak? Że te same osoby nawet w takiej skali firmy jak nasza, tak? Gdzie naprawdę powierzchnia w przeliczeniu na pracownika, no, to są dużo większe metry kwadratowe niż w statystycznym biurze i też ludzie potrzebują nagle, żeby mieć oddzielny pokój, tak? Że przychodzą i mówią, że oni już tam nie mogą siedzieć, bo tam ciągle ktoś ich zaczepia, że im przerywa, że oni się mylą. Tak po prostu to już się nie da, tego się już nie da że to cofnąć. już proces tak daleko To poszedł. już po prostu spróbowaliśmy tego i tak będzie. Nawet mówi się teraz o takim zjawisku hotelification, które no, można porównać do tego, że jeżeli jesteśmy w jakimś hotelu, korzystamy z hotelu, no to porównujemy go do naszego mieszkania, tak? No bo tam śpimy, tam korzystamy z łazienki, bierzemy prysznic i tak dalej, tak? I właśnie czystość łazienki, tak? Komfort łóżka i tak dalej, to jest coś, co jest takim odniesieniem, tak? Albo jest wygodniej niż w domu, albo mniej wygodnie, tak? I wcześniej biuro nie było nigdy w ten sposób porównywane, tak? Że ktoś odnosił do innego miejsca. I teraz jeżeli ja mam lepsze warunki do pracy w domu, no to dlaczego miałbym przychodzić do biura, tak? A jeszcze po drodze pokonywać te kilometry, stanie w korkach i tak dalej, tak? Więc no naprawdę w tym momencie a propos właśnie tej nowej sytuacji, ona polega na tym, że część firm jeszcze się zastanawia i myśli, co z tym wszystkim zrobić, a część już jakby wie, że właśnie w tym momencie muszą zainwestować w to biuro, żeby to biuro było wygodniejsze niż ten dom, tak? Żeby to był hotel, w którym łóżko jest tak wygodne, prysznic tak czysty i w ogóle ręczniki tak mięciutkie, że jest po prostu przyjemniej, fajniej jest pojechać na weekend do tego hotelu, bo wtedy się czujemy lepiej, tak? Jak w spa, tak? Jest po prostu fajnie. Znaczy, mi się to z kolei bardzo podoba, że idziemy w tym kierunku, bo faktycznie jest część takich biur, właścicieli albo firm, które nie do końca przykładały do tego wagę. Więc z jednej strony ta praca zdalna faktycznie może być wygodniejsza dla pracownika, bo może ma w tym domu faktycznie fajniej, ładniej, przyjemniej, bardziej komfortowo i ta praca też może być wykonywana rzetelnie. I faktycznie jak wraca do tego biura i ma to zdarzenie, że tam pracuje, to faktycznie mu się pracuje lepiej w tym domu. I uważam, że to jest coś z jednej strony i szansa dla Was, szansa dla tych firm, żeby być jeszcze faktycznie lepszym, jeszcze bardziej komfortowym, jeszcze lepszym miejscem pracy przede wszystkim dla pracowników, bo wymieniając sobie te cele, o których Pan powiedział wcześniej, no to jednym z tych celi jest komfort pracy i chęć pracy tych pracowników, zmotywowanie. I wydaje mi się, że ta część biurowa jest bardzo ważnym aspektem dla ludzi pracy, bo ta praca wydaje mi się jest naprawdę efektywniejsza, jeśli ten człowiek ma przemyślane, tak jak Wy to robicie, przemyślane warunki pracy, czyli to biurko jest w określonych odległościach, obok rzeczy, które są pod ręką, nikt się nie potyka o swoje nogi, to wszystko po prostu ze sobą współgra. I uważam to za świetną szansę dla Was, to jest super, że potraficie się w ten sposób dostosować do realiów panujących, bo
z przeszkody, moim zdaniem, przeradzacie to w wasz sukces i chęć klientów, czyli ich potrzeby po prostu zaspokajacie w pełni. No tak, i tutaj bardzo, bardzo w tym momencie skupiliśmy się na takim dostarczeniu kompleksowej obsługi całego procesu, właśnie czy to rearanżacji biura, czy to zmiany biura, gdzie wspieramy klienta już od samego początku, poprzez nawet wsparcie w wynajmie, w zaprojektowaniu tego biura, w całej realizacji tych prac fit-outowych, wykończeniowych, tak, czyli przygotowanie całej powierzchni, wyposażenie, ale też ważnym aspektem jest takie wdrażanie ludzi do pracy, tak. Bardzo często jedziemy do klienta, który opowiada nam, że ludzie narzekają, że na przykład im się źle w tym biurze pracuje, tak? A my wchodzimy, a tam wow, super biuro, tak? Budki, salki, system rezerwacji i tak dalej, tak? Tylko co się okazuje, że ludzie korzystają z tego biura w taki tradycyjny sposób, siedzą na open space przy swoich biurkach, no i właściwie nie przemieszczają się w tym biurze. Nie korzystają z tego, tak? Nie ma Pan wrażenia, że to trochę jest właśnie, może wynika z naszego zakompleksienia albo z jakichś standardów, że gdzie się szło do pracy, to kazało się siedzieć przy jednym biurku. Jak w szkole. I tak jak Pan mówi, skoro jest budka do dzwonienia, czy budka do tego, żeby się rozłożyć i chwilę odpocząć, no to często ja mam takie wrażenie, że temu pracownikowi, on może się czuć, że może mi nie wypada, no wszyscy na mnie patrzą, ja sobie pójdę poleżeć. Tak. No to tutaj zaznacza a propos właśnie tych stref relaksu, no to tam jest kilka takich warunków, gdzie jeżeli nie ma przyzwolenia, tak, zewnętrznego ze strony przełożonych czy współpracowników, czy takiego wewnętrznego, że ja się będę z tym czuł źle, no to po prostu nie będzie działało, tak? To co się musi zmienić w takiej firmie, która powstała w latach 90., to Państwo to doskonale wiecie, bo pracują u Was ludzie po 20 parę lat. Więc co się musi zmienić w firmach takich z lat 90., że z Waszych obserwacji, że wchodzi taka firma jak Wy, robi ten efekt wow, żeby pracownik chciał przychodzić do tego biura i żeby właścicielowi tego biura, żeby on czuł, bo moim zdaniem się to przekłada zaraz na pieniądze. Jeśli ten pracownik przychodzi, on jest zadowolony, to jest wydajny, czyli jest zyskowny. Jeśli on jest zyskowny, no to zysk osiąga właściciel. To znaczy my w tym momencie wręcz już przygotowaliśmy też ofertę na takie doradztwo z zakresu jak przepracować, przewarsztatować z menedżerami w ogóle model pracy, tak? Bo tutaj fajnie by było, gdyby można było ustalić dla całej firmy, że wszyscy pracują, nie wiem, 3 dni z biura, czy tam 2 dni z biura, 3 dni z domu, tak? Natomiast to jest praktycznie, gdyby wszyscy pracownicy wykonywali tą samą pracę, to oczywiście by to było możliwe, tak? Ale też może się okazać, że część ludzi ma małe dzieci w domu albo nie ma warunków, jedni mają blisko, inni daleko i też nie wszystkim to pasuje, tak? W związku z czym, ale najważniejsze jest to, że praktycznie każdy wykonuje w tym momencie inną pracę, tak? Albo są grupy, które wykonują skrajnie różny rodzaj pracy, w związku z czym ich model pracy powinien być zupełnie inny, tak? Jedni powinni mieć takie proporcje pracy zdalnej do pracy w biurze, a inni zupełnie odwrotne, tak? Więc wypracowanie tego i jeszcze jaki jest problem, że menedżerowie mają bardzo różne przekonania na ten temat, tak? Czyli jedni menedżerowie są bardzo kontrolujący, chcą mieć ludzi na miejscu, wtedy się czują dobrze, że mają kontrolę nad tym, że widzą, że mają kontakt, że mogą reagować na pewne problemy, a inni z kolei są wręcz tacy zupełnie wycofani w tym sensie, że oni pracują z domu. Że chętnie to oddają. Wiecie, my mieliśmy też takie przypadki, że to pracownicy skarżyli się, że ich przełożony za rzadko przychodzi do biura, tak? Więc to było dla nas aż zaskakujące, ale takie skargi się też pojawiały, tak? Tak jak każdy, nie wiem, pracownik jest inny, tak samo menedżerowie mają różne przekonania i różne podejście i to jest taki obszar, który, no tak jak powiedzmy obszary HR-owe, jak udzielać informacji zwrotnej, jak, nie wiem, motywować, jak nagradzać, jak doceniać pracowników, tego się uczy menedżerów, tak? Natomiast firmy muszą sobie w jakiś sposób to wewnętrznie zorganizować i wypracować pewien model, nauczyć się, otworzyć się na pewne nowe podejście do tego, jak ludzie powinni pracować, tak? I my w tym pomagamy, tak? My też współpracujemy ze specjalistami z takiego zakresu i gdzieś tutaj w tym zakresie pomagamy wypracować taki model. I dopiero jak ten model się wypracuje, to dopiero się wtedy myśli, jakie to biuro ma być, tak? Ile tam ma być biurek, a ile ma być miejsc w salach konferencyjnych, tak? Czy w salkach spotkań, jakie te salki mają być, do czego one mają być, tak? I dopiero wtedy jesteśmy w stanie stworzyć biuro, które rzeczywiście będzie dla ludzi uszyte na miarę, tak? Do którego ludzie po prostu będą chcieli przychodzić.
A myśli Pan, że jest szansa, czy jest to w ogóle dobre rozwiązanie, żeby rozliczać tego pracownika, który przychodzi do nas do pracy w taki sposób, że nieważne, czy on pracuje 30 dni czy 1 dzień, ma w ciągu miesiąca konkretne zadania do zrealizowania. Jeśli on te zadania zrealizuje w 1 dzień i zamknie ten swój miesiąc, to uważa Pan, że takie osoby powinno się w jakiś sposób kontrolować i pomimo wszystko one powinny przechodzić tą ścieżkę, którą sobie wyznaczyliśmy, czy jest to rozwiązanie? To znaczy od razu powiem też, bo mamy bardzo dużo doświadczeń, bardzo dużo rozmawiamy z firmami, bardzo dużo z HR-ami, z menedżerami, więc mamy dużo takich na przykład rozwiązań, że jeżeli pracownik ma dobre wyniki, jeżeli są jasne wskaźniki, to on ma prawo wyboru i pełną dowolność, czy on pracuje zdalnie, czy on pracuje z biura. Natomiast niektórzy w sytuacji, kiedy pracownik ma gorsze wyniki, wtedy musi pracować z biura, tak? I to jest rozwiązanie, które no, myślę, że jest dobrym podejściem. Natomiast no, tak czy inaczej, tu jest pewna trudność. No, nie każda praca jest taka mierzalna i da się ją w ten sposób rozliczyć, tak? Że ktoś ma do zrobienia ileś, taka jest bardzo akordowa i policzalna, tak? Natomiast no, wiadomo, że ten model zarządzania przez cele no, jest powszechnie stosowany i organizacje, które miały to rzeczywiście wdrożone i w jakiś sposób odpowiedzialność za realizację celów była przeniesiona na pracowników, no to tam ten model pracy hybrydowej, zdalnej tak się sprawdza, tak? Natomiast model pracy zdalnej w sytuacji, kiedy no, pracownicy byli trochę inaczej rozliczani, bardziej kontrolowani, gdzie menedżerowie stosowali takie mikrozarządzanie, no to ten mikromanagement zdalny, no to niestety jest kulany. No tak. Wymieniliśmy sobie 3 takie cele w sumie firmy. Nie wiem, czy nie możemy ich przełożyć trochę na rady takie dla przedsiębiorców. Dla tych Pana, młodziutkich, którzy chyba, że ma Pan zaczynają. jakiś inny... Tak, to znaczy no... Bo to jest fajne, uważam. To na pewno ważną rzeczą jest to, żeby się skupiać na tych klientach, tak? Jeżeli ktoś zakłada swój biznes i zaczyna go rozkręcać, to w pewnym momencie może się zgubić i stracić tego klienta z pola widzenia, tak? I to jest właśnie jakby taka koncentracja na potrzebach klientów, to jest w ogóle, no wydaje mi się, że to jest kluczowa rzecz i że to na pewno jest wyróżnik naszej firmy i to, co nam pozwala osiągać sukcesy, że dla nas klient jest ciągle w centrum uwagi, tak? I że to nie my mu coś narzucamy, tylko my tak bardzo się interesujemy tym, czego on potrzebuje, że dopiero wtedy no, możemy dostarczyć tą wartość dla klienta rzeczywistą, tak? W ogóle to jest kluczowa rzecz, tak? Możemy mieć wszystko super, ale jeżeli to nie będzie odpowiadało na potrzeby klientów, to nic z tego nie będzie. Że od tego trzeba zacząć. Tak. A to się na przestrzeni czasu zmienia, tak? I klienci mają zupełnie inne oczekiwania. To jest znowu trzecia cenna uwaga, dlatego że wydaje mi się, że no, każda firma bez tych klientów nie jest w stanie po prostu żyć, ani funkcjonować. Każdy klient Panu, nam tutaj wszystkim pozwala funkcjonować, jeść, mieć gdzie spać. I cokolwiek byśmy nie robili, to sprzedajemy i musimy tych klientów zdobywać i to jest absolutnie kluczowa. A nie ma Pan wrażenia, że pomimo tego, że dużo się właśnie o tym mówi, jesteśmy tego świadomi, my to wiemy, że często jest niestety tak, że o tym firmy właśnie zapominają, że ten klient jest faktycznie najważniejszy i często mam wrażenie, nawet pracownicy sobie z tego nie zdają sprawy, że gdyby nie ten klient, to on fizycznie nie miałby wynagrodzenia. No bo jak jesteśmy zajęci, czasami ten klient zaczyna nam trochę przeszkadzać, tak, no takie są fakty i czasami no trochę trudno pogodzić to, że coś tam robimy, a w tym momencie ktoś tam sobie przypomniał, że potrzebuje jedno kółko do fotela, bo mu się tam popsuło i chciał je dokupić. No wiadomo, jest to kłopotliwe, natomiast no, kiedy raz temu klientowi to kółko załatwimy, tak, potem on kiedyś może do nas wrócić po projekt i wyposażenie całego biura, także to tutaj no, klient jest najważniejszy i tak jak mówiłem o tym projektowaniu takim skoncentrowanym na kliencie, czy właśnie
no w ogóle te potrzeby klientów, tak? My przez wiele lat w ogóle nasza definicja sprzedaży to była, sprzedaż to jest pomoc w kupowaniu, tak? Czyli proces zakupu wyposażenia biura no jest długotrwały, jest trudny, to nie jest taki proces powtarzalny, że no okej, oczywiście w dużej firmach są zakupowcy, którzy to robią tam na okrągło, jakieś przetargi, procedury i tak dalej, to wszystko idzie bardzo sprawnie, natomiast firma, która raz na 10 lat się przeprowadza i nie wiem, załóżmy jest ktoś, komu powierzono pierwszy raz takie zadanie, to jest naprawdę ogromne wyzwanie, bo to są duże pieniądze. I wszyscy na to patrzą, tak? A potem wszyscy komentują, a kto to wymyślił, a dlaczego to takie ciemne, a tamto stare było ładniejsze, tak? I w ogóle... Zmiana. Tak, zmiana i tutaj jakby ten pomoc w kupowaniu to było nasze takie główna misja wobec klientów, jaką realizowaliśmy przez wiele lat. No i ta chęć jakby takiego właśnie kompleksowego tworzenia tych biur, kompleksowej pomocy we wszystkich etapach tworzenia biura, to jest cały czas taka nasza idea pomocy klientowi w tym procesie tworzenia biura. Natomiast też bardzo ważnym jest to, że my staramy się jakby pójść dalej, tak? I myślimy cały czas o tym, jak klient z tego będzie korzystał i nie tylko w sensie takim użytkowym, ale w sensie, jak to będzie działało, wpływało na jego biznes, tak? Bo to jest inwestycja. To są ogromne pieniądze, tak? Wyposażenie biura kosztuje często $500,000, czasami 1 milion, czasami kilka milionów złotych, tak? I teraz no to jest coś, co tak trochę trudno policzyć, tak? Bo jak kupimy maszynę do produkcji, to przeliczymy, ile ona wyprodukuje, o ile tam będzie wydajniejsza, o ile mniej będzie tam braków i tak dalej. No biura się tak policzyć nie da. Natomiast no, z jakichś powodów firmy inwestują w te biura. No i właśnie my cały czas myślimy o tym, pracując z klientem, jak zrobić to biuro tak, żeby ono potem funkcjonowało, żeby ono usprawniło pracę ludzi, żeby zwiększyło ich efektywność, żeby zwiększyło ich motywację, żeby pomogło przyciągnąć talenty do firmy, żeby pokazało, że firma o tych ludzi dba, tak, bo to jest w tym momencie bardzo ważne, żeby tym ludziom się rzeczywiście zdrowo pracowało tam. I też dzięki temu będzie mogła przyciągać najlepszych ludzi, najlepsze talenty. Tak, dokładnie, no ale przede wszystkim chyba wymienił Pan najważniejsze przewagi konkurencyjne, które możemy takim zabiegiem zastosować i wypracować, więc myślę, że to jest świetny kierunek. To jeszcze chciałbym dopytać o jedną rzecz. Państwo jako firma, która współpracuje z korporacjami, ale pewnie i nie tylko, i z mniejszymi biznesami również, gdybyśmy przyszli do Was, co możemy od Was dostać? Powiedzmy, że wynajmujemy czy kupujemy sobie część taką całkowicie gołą, jeszcze betonową, po prostu z oknami. Czy to jest moment, w którym my możemy się z Państwem spotkać? Tak, to znaczy my w ogóle zachęcamy klientów do spotkania się jeszcze wcześniej, tak? Bo często jest tak, że firma wynajmuje jakąś powierzchnię i myśli metrami kwadratowymi, tam 1000 metrów kwadratowych, 550 metrów kwadratowych i gdzieś tam z agencją nieruchomości szuka takiej powierzchni, no i taką powierzchnię wynajmuje, tak? No ale potem jak zaczynamy to aranżować, się okazuje, że te metry kwadratowe metrom kwadratowym nierówne, tak? Że jest tak jak mieszkania są bardziej i mniej ustawne, tak samo jest z powierzchniami biurowymi. Ale też no, często się okazuje, że tych metrów może potrzeba więcej, może potrzeba mniej. Umowa najmu to jest, wiąże firmę na wiele lat, tak? I potem dobranie na przykład dodatkowej powierzchni jest często bardzo trudne, wręcz niemożliwe w tym samym budynku albo tym bardziej na tym samym piętrze. Zmniejszenie powierzchni też jest bardzo trudną rzeczą. Podnajem też, bo wiele firm próbowało teraz w okresie pandemii podnajmować i wiemy, że to jest bardzo trudny proces. Czasami kontraktowe. Tak, więc jakby przepracowanie, jakie biuro jest potrzebne, wyszacowanie tej powierzchni i potem my bardzo często z klientami na takim etapie wyboru biura, klient ma 3 opcje, my robimy takie przymiarki, tak, bo często budynek oferuje już taki space planning, czyli że taką przymiarkę robią. Natomiast no, potem się okazuje, że to nie jest taki space planning oparty o całą analizę. Zapasowany. Tylko tam jest, wiecie, 30 stanowisk pracy, 3 salki na 10 osób, 4 salki na 30 osób i w ten sposób jest to rozplanowane. Zmieściło się, a potem sprawdzamy, okazuje się, że biurka mają po 132 cm. Zaraz, są takie biurka? Czy te biurka będą wystarczające? No ale miały się zmieścić 40, to się zmieściło, no nie?
Ale to jest znowu bardzo ciekawe podejście i cieszę się, że się Pan zgodził przyjść do nas, bo wydaje mi się, że wiele osób jest też w takim momencie albo przemian, albo wzrostów, albo zmniejszenia biura, czy w ogóle zmiany. I nagle się okazuje, że no szczerze to ja myślałem bardzo podobnie jak Pan właśnie wymienił, więc sobie zdaję sprawę z tego, że okej, to absolutnie nie powinniśmy się tym zajmować, tylko oddać w ręce profesjonalistów, delegować. I to za każdym razem się sprawdza. I to też bardzo cieszy, że w Polsce dzisiaj nie jesteśmy od wszystkiego, tylko faktycznie nawet branża taka meblarska jest w pewien sposób wyspecjalizowana albo się specjalizuje w konkretnej dziedzinie, w konkretnych rzeczach. I to jest nieocenione, bo macie 30-letnie doświadczenie, łatwo jest Wam się dostosować do panujących sytuacji i rynku, który działa. No i to jest bardzo, bardzo cenne, więc naprawdę gratulacje. Też mamy takie pytanie, z czego na przestrzeni tych lat jest Pan najbardziej dumny? No, chyba najbardziej to z tych projektów, które realizowaliśmy, tak? Naprawdę mamy klientów takich z pierwszej ligi, są to bardzo duże firmy z przeróżnych branż, tak? Zapraszamy na stronę internetową helikon.pl. Jest wiele naszych realizacji, są zdjęcia z tych realizacji, więc to na pewno. No na pewno też z tego właśnie, że ta firma tyle lat funkcjonuje i ma się dobrze, tak? No ale też z tego że udało się właśnie stworzyć taki zespół, że jako ludzie jest nam ze sobą dobrze, że się czujemy dobrze, tak? Myślę, tutaj jest dużo takiego wzajemnego uzupełniania się też w naszym zespole, tak? Bo o tym jeszcze chciałem powiedzieć, że tak naprawdę ważne jest to, żeby nie mieć ambicji być dobrym we wszystkim, tak? Że to jest taka rzecz, którą czasami mam taką pokusę, szczególnie jak sobie z czymś nie radzimy, to mamy takie poczucie, że ja się tego nauczę, tak? I tutaj no, w historii naszej firmy był taki moment, kiedy zaczęliśmy się intensywnie szkolić, tak? Czyli, że nie wiem, w roku 2005 zaczęliśmy takie pierwsze profesjonalne szkolenia z trenerami zewnętrznymi, później pracowaliśmy z nimi jako takimi coachami naszymi dla naszych ludzi, tak? Tu kilka osób mógłbym nawet wymienić, tak? Grzegorza Skrzypczaka, Piotra Ławacza, Andrzeja Chodkiewicza czy Magdę Pawlak, tak? To są osoby, które prowadziły dla nas szkolenia i potem też prowadziły takie doradztwo już bardziej na poziomie coachingowym, to naprawdę nam dało bardzo dużo, tak? Ale też takim ważnym przełomem było takie uświadomienie sobie właśnie, że to, na czym warto pracować, to są silne strony, tak? Że każdy z nas ma swoje silne strony i warto je rozwijać. I oczywiście pewnych rzeczy trzeba się nauczyć, tak? Ale ten nasz system edukacji, no wiecie, że nas karze za te trójki i dwójki, a chwali za te szóstki i piątki. Najlepiej to jakby było, jak dziecko przyjdzie. Nacisk na pracę nad rzeczami, do których nie mamy predyspozycji. Tak. I tutaj właśnie taka specjalizacja w firmie, uzupełnianie się. Ja mam wiele słabości, tak, jestem ich bardzo świadom, tak, i tutaj mogę powiedzieć tak, że Piotr Mroczek i Kasia Wierzba, z którymi pracuję i to są członkowie zarządu firmy, że oni no, doskonale uzupełniają mnie. Ja oczywiście mam pomysły właśnie a propos tych zmian, ja te zmiany często gdzieś tam jakoś planuję, no ale potem trzeba je wdrożyć w życie, tak? A ja nie mam cierpliwości, tak? Ja bym chciał, żeby to działało. Jeżeli nie działa, to już wymyślam coś nowego, a jeszcze poprzedniego nie skończyłem, tak? Gdyby nie Piotr, gdyby nie Kasia, którzy potrafią tak naprawdę potem to wdrożyć w życie, no to nie byłoby tak fajnie. No i później cały zespół ludzi, którzy doskonale pracują z klientami, to są naprawdę wspaniałe osoby i to dzięki nim po prostu odnosimy cały czas sukcesy i nie trzeba się silić na to, żeby sobie radzić ze wszystkim, tylko trzeba po prostu potrafić przyznać się tego, nie potrafię, to nie jest moja silna strona. Zbliżamy się do końca. Tak, zbliżamy się do końca, niestety, więc serdecznie dziękujemy Panie Wiesławie za to, że chciał Pan nas odwiedzić, przedstawić się widzom. Zapraszamy Was serdecznie do oglądania wywiadowni gospodarczej. Zapraszamy do subskrypcji, do naciśnięcia dzwoneczka, który Wam zawsze podpowie o kolejnych odcinkach. Pokażemy Wam dostępność firmy i strony internetowej, żebyście mogli bardzo łatwo trafić.
i prawdopodobnie przychodzić do biura jeszcze z większą przyjemnością niż do tej pory, albo w ogóle nie będziecie chcieli z niego wychodzić, także kto to wie. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za miłe spotkanie, miłą rozmowę. Super, dziękujemy, że mogliśmy się Dziękujemy. poznać. Wszystkiego dobrego, dzięki. Dzięki. Dzięki.